Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Dzisiaj przyjrzymy się Dellowi PowerEdge T340, kompaktowemu serwerowi, który idealnie sprawdza się w małych i średnich firmach. Omówimy jego możliwości konfiguracyjne, wersje dyskowe, a przede wszystkim do czego można go wykorzystać. Zapraszam. T340 to serwer typu Tower. Nie rack jak większość serwerów korporacyjnych, tylko klasyczna obudowa pionowa przypominająca duży komputer. Wymiary to 43 cm wysokości, około 22 szerokości i 60 głębokości. Waga bez dysków wynosi około 26 kg. Dzięki rozmiarowi świetnie sprawdzi się pod biurkiem w biurze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wsadzić go do szafy rack na zwykłej półce lub za pomocą kilku dodatkowych części umożliwić jego montaż na szynach. Po uruchomieniu jest znacznie cichszy niż serwer rack, dzięki większemu wentylatorowi. Rozmiar łopatek sprawia, że może kręcić się wolniej. To spory plus, jeśli serwer stoi w tym samym pomieszczeniu, w którym jednocześnie się pracuje. Z przodu serwera mamy wszystko, czego potrzeba do podstawowej obsługi. Skryte jest to za maskownicą, którą w łatwy sposób można zdjąć. Dla bezpieczeństwa ma zamek, co przydaje się, jeśli serwer stoi w ogólnodostępnym miejscu i chcemy zabezpieczyć się przed np. nieautoryzowanym wyciągnięciem dysku. Po zdjęciu maskownicy widzimy na froncie włącznik, przycisk informacyjny z kontrolką stanu systemu, jeden port USB 3.0, port micro USB do obsługi iDracka i listek serwisowy. Poniżej jest miejsce na opcjonalny napęd optyczny, a jeszcze niżej zatoki z łatwymi do wymiany dyskami. Na tyle znajdziemy dwa zasilacze HotSwap, 4 sloty na karty PCI, 4 porty USB 2.0, przycisk identyfikacyjny systemu, który świecąc się na niebiesko pozwala na wizualne odszukanie serwera pośród innych serwerów, gdy trzymamy go na przykład na półce rack z wieloma sztukami. Następnie 2 gigabitowe porty Ethernet, 2 USB 3.0, port Serial, VGA i osobny port RJ45 do zdalnego zarządzania iDrac. Serwer występuje w praktycznie tylko jednym wariancie dyskowym 8 razy 3,5 cala. A to pozwala w jednym serwerze zmieścić sporo różnych usług małym i średnim firmom. Możemy zamontować kilka dysków HDD o pojemności nawet 20 kilku terabajtów każdy, z myślą o monitoringu, backupie czy magazynie danych, ale możemy też dodać SSD z myślą o systemie, wirtualizacji czy bazach danych. Warto wspomnieć, że serwer, podobnie jak wyższe modele rack, obsługuje HotSwap. Możesz wymienić dyski bez wyłączania serwera, bez rozkręcania, zwyczajnie klikając w przycisk na kieszeni i pociągając za nią. Po włożeniu dysku na wymianę, serwer potrafi sam rozpocząć odbudowę uszkodzonej macierzy, także serwisowanie to pestka. W Dellu T340 można zainstalować różne warianty kontrolerów dyskowych w zależności od tego, co chcemy z serwerem zrobić. H330 to podstawowy kontroler sprzętowy, obsługuje dyski SATA i SAS, wspiera RAID 0, 1, 5, 10 i 50, ale można go też przełączyć w tryb HBA, który przydaje się szczególnie wtedy, kiedy chcemy korzystać z systemu plików ZFS czy z Proxmoxa. HBA 330, czyli tak naprawdę ten sam kontroler, ale stricte w trybie HBA z czystszym i lepiej zoptymalizowanym firmwarem, pozbawiony w ogóle możliwości RAID. H730, czyli domyślny kontroler w naszym konfiguratorze z gigabajtową pamięcią cache z podtrzymaniem bateryjnym. Wspiera pełen wachlarz RAIDów 0, 1, 5, 6, 10, 50 czy 60. Cache przyspiesza operację zapisu, a bateria chroni zapis danych w przypadku nagłych problemów z zasilaniem. Solidny wybór do większości zastosowań biznesowych. H730P, czyli ulepszoną wersję z 2 GB pamięci cache, wspierającą te same poziomy RAID co H730. H740P topowy kontroler z aż 8 GB pamięci cache podtrzymywanej bateryjnie. RAIDy od 0 do 60, najwydajniejszy z całej listy. 4-krotnie więcej cache niż H730P, przeznaczony do najbardziej wymagających środowisk. Duże bazy SQL, intensywna wirtualizacja i wysokie obciążenia dyskowe. Inną godną uwagi opcją jest kontroler BOSS S1, montowany w slocie PCI. To dedykowana karta umożliwiająca instalację 2 dysków M2 SATA, na których możemy zrobić RAID 1, otrzymując w ten sposób szybką, redundantną przestrzeń na wirtualizator czy system operacyjny, nie zajmując jednocześnie żadnej zatoki 3,5 cala. T340 ma jeden socket LGA 1151 i wspiera różne modele procesorów z serii Xeon E2100 i 2200. W naszym konfiguratorze znajdziesz aż 13 modeli takich procesorów, które możesz zainstalować. Masz wybór od budżetowego E2124 mającego 4 rdzenie i 4 wątki, aż po E2288G posiadającego 8 rdzeni, 16 wątków i taktowanie w turbo do 5 GHz, który zapewnia już konkretną moc z myślą o bazach danych.
Płyta główna ma 4 sloty DDR4 i obsługuje pamięci ECC UDIM. ECC to ochrona przed błędami pamięci, krytyczne w serwerach, gdzie integralność danych jest najważniejsza. Maksymalnie w serwerze możesz zainstalować 128 GB pamięci. Do startu wystarczy jedna kość RAM, ale zalecamy przynajmniej dwie. Wtedy działa tryb Dual Channel, który realnie przyspiesza pracę. Dla większości typowych zastosowań mikrofirm, księgowość, udostępnianie plików czy backup wystarczy 16 do 32 GB RAM. Jeśli planujesz natomiast wirtualizację czy spore bazy dane SQL, warto zainwestować już w 64 czy nawet 128 GB RAM. T340 ma jeden wentylator z tyłu obudowy. Nie jest to jednak wada. Kluczową zaletą formatu Tower jest więcej przestrzeni wewnątrz obudowy, tworząc kanał powietrzny. Wentylatory mogą być większe i bardziej wydajne, a więc zapewniają lepsze chłodzenie. Jednocześnie mogą kręcić się wolniej i robić mniej hałasu niż w serwerach rackowych. Radiator na procesorze jest całkiem spory i poza aluminiowymi żeberkami mamy również miedziane heatpipe'y. Wentylator jest połączony kanałem powietrznym, zwanym owiewką, prowadzącym od backplane dysków do CPU. Jeśli serwer stoi w biurze, to podczas typowej pracy raczej nie powinien sprawiać żadnego akustycznego dyskomfortu. T340 ma 4 sloty PCIe 3.0. Jeden z nich wykorzystywany jest na kontroler RAID, pozostałe można wykorzystać instalując np. dodatkowe GPU, karty sieciowe, kartę BOS czy dyski NVMe HHHL. W zależności od konfiguracji mamy w serwerze albo jeden nie-hotswapowy zasilacz 300 W lub dwa hotswapowe 495 W, jak w tym przypadku. Oznacza to, że jeśli jeden z zasilaczy ulegnie uszkodzeniu, to drugi będzie w stanie przejąć pracę całego serwera. Jest to krytyczne w firmach, które nie mogą sobie pozwolić na przestoje. Zasilacz wymienisz łatwo, bez rozkręcania serwera. I co ważne, bez wyłączania serwera. Na pokładzie znajdziemy iDRAC'a generacji 9. To zdalny system zarządzania Dell, który pozwala wygodnie zarządzać serwerem. Fabrycznie dostępny w wersjach Basic, Express, Enterprise czy Data Center. W naszym przypadku oferujemy serwery T340 z iDRAC'iem od razu w wersji Enterprise. Dzięki temu masz dostęp do zwiększonej palety możliwości, w tym do zdalnej konsoli, z poziomu której możesz m.in. sterować serwerem, zainstalować system, zaktualizować firmware czy podłączyć się do pulpitu zdalnego. T340 to niewielki serwer, który świetnie nada się do małych i średnich firm, zwłaszcza z myślą o pakietach ERP pokroju Subiecta czy Optimy, jako serwer plików, baz danych SQL, backupów czy lekkiej wirtualizacji. Jeśli cenisz formę Tower, relatywnie niewielki rozmiar, nie chcesz stawiać szafy w firmie, to rozwiązanie w sam raz dla Ciebie. Ten i wiele innych serwerów mamy na stanie u nas w Poznaniu. Zajrzyj na getprice.pl. Nasz konfigurator szybko pozwoli Ci dopasować T340 pod swoje potrzeby. A jeśli nie czujesz się na siłach, zadzwoń lub napisz. Chętnie pomożemy z doborem. Tymczasem zachęcamy do subskrybowania. Dzięki temu nie przeoczysz kolejnych filmów, a mamy na oku parę ciekawych tematów. Jeśli miałbyś jakiekolwiek pytania dotyczące serwera lub po prostu chciałbyś dowiedzieć się czegoś innego o świecie serwerów, napisz w komentarzu. Możliwe, że uda się nam nagrać film dotykający tego tematu. Do zobaczenia, czołem!